Siemanko, witam w mojej kuchni. Każdy lubi chrupiącego kurczaka, każdy lubi soczystego kurczaka. Dlatego dzisiaj pokażę Wam mój przepis. Zapraszam. Przygotowanie tego przepysznego, chrupiącego i soczystego kurczaka jest naprawdę bardzo proste. Mamy tutaj miskę i zrobimy sobie przyprawę. Spójrzcie. Dodaję tutaj sól, czarny pieprz grubo mielony, ponadto czosnek suszony, biały pieprz, imbir, słodką paprykę, no i odrobinę cukru. To jest cała nasza przyprawa. To wszystko musimy wymieszać bardzo dokładnie. I teraz tak, dzielimy to na pół. Jedną połowę dodajemy do maślanki. Drugą połowę tych wszystkich przypraw oczywiście zostawiamy, a potem będziemy dodawać do naszej mąki. Maślankę musimy dobrze wymieszać z tym wszystkim. Niech ta sól się rozpuści, niech ten cukier się rozpuści. I to już mamy gotowe. To już możemy zostawić, niech to sobie stoi, niech to sobie czeka. A w tym momencie przechodzimy do naszego kurczaka. Ja dzisiaj wybrałem udka z kurczaka, oczywiście bez skóry. I te udka muszę sobie podzielić na mniej więcej takie kawałeczki, bo kurczak w takich kawałkach najszybciej dochodzi, najlepiej się smaży, więc kroję go sobie w ten oto właśnie sposób. Kurczak jest już pokrojony, teraz wrzucam go do mojej maślanki. Ups, tylko delikatnie. Moi drodzy, marynuję tego kurczaka. Jak długo? Im dłużej, tym lepiej. Zasada jest taka, ale taki kurczak powinien posiedzieć w tej maślance minimum godzinę. Jeżeli zostawiacie go na godzinę, możecie zostawić sobie w temperaturze pokojowej, tylko przykryjcie, żeby muchy nie zjadły tego kurczaka. A jeżeli marynujecie na dłużej, na przykład na następny dzień przychodzą wnuczki, to wtedy najlepiej takiego kurczaka schować do lodówki i zostawić go w tej maślance. Do moich kurczaków postanowiłem przygotować sobie bardzo dobry sos. Mam tutaj miód. Moi drodzy, musiałem go wcześniej oczywiście roztopić, rozpuścić. Dodaję do tego majonez, ketchup i oczywiście pikantny sos sriracha. Następnie dodaję suszony czosnek. I sos jest prawie gotowy, ale pamiętajcie o tym, że najlepiej doprawiamy sosy i wszystko czymś kwaśnym. Ja dzisiaj mam limonkę, więc wciskam sok z całej limonki do mojego sosu. Następnie mieszam. No i spójrzcie, przepyszny sos jest już gotowy. Przejdźmy teraz do naszej panierki. Mam tutaj mąkę pszenną, do której dodaję odrobinę mąki ziemniaczanej. Następnie dodaję moją przyprawę. Wszystko dokładnie mieszam. I teraz tak, biorę sobie tą miskę, bo ona już nie jest mi potrzebna. Spójrzcie, biorę sitko i fajnie jest tego kurczaka też sobie odcedzić, bo ta maślanka, spójrzcie, ona już nie będzie przydatna. Ona była potrzebna tylko do marynaty. Niech ten kurczak sobie tu chwilę posiedzi. Delikatnie musimy go osuszyć z tej maślanki. No i pamiętajcie też, żeby po pierwsze nagrzać olej. Temperatura powinna być na granicy 170-180 stopni. No i przyprawy oraz mąki muszą być bardzo dobrze wymieszane. Wszystko mamy już gotowe, więc kurczak ląduje tutaj do naszej mąki. Musimy go dokładnie obtoczyć teraz w tej mące. Ta maślanka oblepi tego kurczaka wraz z mąką i powstanie przepyszna panierka. Kurczak jest obtoczony. Sprawdźmy, czy temperatura oleju jest dobra. O tak, jest wystarczająca. I spójrzcie, w tym momencie biorę tego kurczaka. Muszę go delikatnie obsuszyć z tej maślanki i mąki i smażę na gorącym tłuszczu. Takiego kurczaka, żeby był bardziej chrupiący, najlepiej usmażyć na 2 razy. W pierwszym podejściu tylko delikatnie go blanszujemy i zostawiamy go w spokoju. Teraz to mięso musi odpocząć. Jak będziemy mieli wszystko, tak, obsmażone, całe mięso, to na samym końcu podkręcamy trochę temperaturę oleju do 190 i wtedy drugi raz smażymy. Dzięki temu
kurczak będzie bardziej chrupiący. Kurczak jest już cały usmażony, teraz drugie smażenie. Teraz mamy wyższą temperaturę. Dzięki temu kurczak będzie naprawdę chrupiący. Kurczak jest już gotowy. Spójrzcie, jak on fantastycznie wygląda. Naprawdę jest mega chrupiący. Spójrzcie, jak go podaję. Oto moja propozycja podania tego przepięknego kurczaka. Ten uciek to sobie za chwilę go zjem. Wykładam kurczaka na to. Dodaję ten przepyszny sos. Polewam go. No i oczywiście do tego świeża kolendra. Możemy na samą górę jeszcze dodać odrobinę soli w płatkach i kurczak jest gotowy. Ja Wam życzę takiego przepysznego kurczaka. No i jeszcze oczywiście sosik tutaj z boku. Ja Wam życzę takiego przepysznego, chrupiącego kurczaka. Przygotujcie go dla siebie i dla swoich znajomych.